Jak gołąb na mnie patrzy, czy spokojnie i uważnie, czy inteligentnie. Więc opowieść o teorii oka, którą napisał w jednym artykułu kolega Tomsik. Sprawa tak zwanego pierścienia wartościowego. Są hodowcy, którzy mówią, że on nie jest znowu tak ważny. Inni mówią, że jeśli w stadzie gołębi jest bardzo mało gołębi z pierścieniem wartościowym, to dla tego stada mogą nastać krytyczne perspektywy. Anglicy na przykład, oglądając gołębie, patrzą im przez lupę do oka i szukają w nim im tylko znanych charakterystycznych cech. Znalazłszy je, są przekonani, że odkryli bardzo dobrego gołębia. Gołębia nie wykazującego pożądanych cech uważają za mniej wartościowego. Ale czy w to uwierzyć? U Belgów zaś ważnym jest, aby w oku występowały wyraźne 3 kolory znamionujące kolory belgijskiej chorągwi, a więc czarna źrenica i wyraźny żółty pierścień dookoła źrenicy i czerwony zewnętrzny pierścień przylegający do żółtego pierścienia. Pomiędzy tymi gołębiami i z takim kolorem oczu należy szukać tych asów. Ale czy prawdę? U niektórych Holendrów szczególną wartość mają oczy o zabarwieniu brunatnym, kasztanowym. Inni znowu, oglądając oczy gołębia, szukają w nim błyszczącego połysku i witalności. Kolor ich nie interesuje, a jedynie gęstość, obfitość ziarenek pigmentu. A to, czy kolor oczu jest żółty, pomarańczowy, brązowy albo ciemnopurpurowy, nie odgrywa żadnej roli. Jeszcze inni proponują, aby przyjrzeć się dokładnie oczom kury oraz orła, w każdym razie ptaka drapieżnego, i utrwalić sobie w swej świadomości obraz tego nasycenia pigmentem tych dwoje oczu. W oparciu o taki obraz należy potem oceniać gołębie będące na gołębniku dla rozpłodowców. W tym przypadku idzie tylko o ocenę gołębi rozpłodowych. Dla gołębi lotników tylko w rzadkich przypadkach będzie to miało znaczenie, jakkolwiek podstawą dla tych lotników jest gołębnik z rozpłodowcami. Tym niemniej każdy hodowca, który udziela się na dalekodystansowych lotach, posiada i będzie posiadał gołębie, których oczy wskazują duże nasycenie kuleczkami pigmentu, bez względu na to, czy on jest tego świadom, czy nie. Gęstość, jakość i ilość uziarnienia pigmentem ma wskazywać na wartość gołębia dalekodystansowego przeznaczonego do rozpłodowców. Sam pigment może być żółty, czerwony, perłowo-siwy, oczy szklane, purpurowo-czerwony oraz ciemny. Rzadko spotykamy zielonkawy odcień pigmentu stanowi super, a więc w tym przypadku idzie przede wszystkim o gołębie rozpłodowe w celu uzyskania gołębi dalekodystansowych. Nie idzie o jakiś specjalny kolor ocznego pigmentu, a jedynie o jego gęstość, jakość i ilość. To nie ma nic wspólnego z pierścieniem wartościowym, bo owe pierścienie wartościowe to nic innego jak pozbawione pigmentu części czarne poniżej leżącej naczyniówki, ale kierując się tą zasadą można również wyhodować sporo mało wartościowych gołębi i to nawet takich o jakościowo wspaniałym oku. A więc na temat oczu powiedziano i napisano bardzo dużo. I co z tego? W zasadzie niewiele, w każdym razie niewystarczająco, aby według tego można by wyszukać te najlepsze gołębie. Opisywane znaki w oku występują zarówno u dobrych, jak i u niedobrych gołębi. Ale na pewno negatywnymi objawami są zamazane i niewyraźne kolory tęczówki, gdzie pierścień kolorów nie mają wyraźnego rozgraniczenia, gdzie będą za duże źrenice oraz głupkowate zierające spojrzenie. Profesorowie Lahaye i Courtiers w książce Belgijski gołąb pocztowy najwyższą rangę, jeśli idzie o ubarwienie oka, przypisują oku o pomarańczowym i czerwonym ubarwieniu i uważają takie oczy jako doskonałe dla gołębniki lotników. Podobnie jak przy oku o zabarwieniu żółtym, gęste podłoże żółtych ziarenek stanowi podstawę tego typu oka. Duża ilość pigmentu układa się wokół delikatnych naczyń krwionośnych i tym sposobem nadaje tęczówce pomarańczowe ubarwienie. U gołębi z więcej czerwonymi oczami liczne i delikatne naczynia krwionośne cisną się do przodu, do górnej warstwy tęczówki. Im bardziej one
te powinny poniżej leżące żółte i pomarańczowe kolory pokrywają, tym intensywniej czerwono wpływa to na oko. U wielu gołębi owe naczynia krwionośne występują tylko w zewnętrznym kręgu pierścieniu, jego górnej warstwie tęczówki i pozostawiają ten wewnętrzny krąg, pierścień, mniej lub więcej niepokryty. W ten sposób powstaje to bardzo rozpowszechnione dwukolorowe oko, wewnętrzny kręg, ten dookoła źrenicy, żółty względnie pomarańczowy, a na zewnątrz z czerwonym ubarwieniem. Ponieważ oprócz żółtego barwnika i czerwonego koloru występują wokół gołębi jeszcze czarne barwniki, wywołuje to powstanie kombinacji w kolorach i tak powstają te rzadko spotykane zielonkawe, złotawe, brązowawe i brunatne odcienie koloru. Regenstein wskazuje, nie bez racji, na to, że ciemno zabarwione oczy wcale nie świadczą o bogactwie pigmentu. Tym ciemnobrunatnym oczom kasztanowy kolor brakuje spora ilość tego tak ważnego żółtego barwnika. Oczy o kasztanowym kolorze są więc ubogie w pigment. Gołębie o takim kolorze oczu nie powinny być dopuszczane do rozpłodu. Jak z tego wynika, dla oka wartościowego gołębia pocztowego typowym jest nadmiar posiadanego żółtego barwnika. Zresztą barwnik ten występuje u wszystkich bystro widzących ptaków i ptaków drapieżnych. A do tego duże bogactwo w naczyniach krwionośne w górnej warstwie tęczówki przy pomarańczowym ubarwieniu. Względnie wprost na górnej płaszczyźnie tęczówki przy czerwonym zabarwieniu. Bogactwo w żółty pigment i bogactwo w naczyniach krwionośnie nadaje obu dobrego gołębia pocztowego promieniującą siłę światła i stwarzają wrażenie najwyższej witalności. Tylko tego rodzaju oczy z maksimum pigmentu i bogactwem w naczyniach krwionośne posiadają najwyższą wartość rozpłodową. Jeśli by udało się wyhodować gołębie ze szklanymi oczami i równocześnie z dużym zasobem w naczynia krwionośne, to pomimo to gołębie ze szklanymi oczami na skutek prymitywniejszych, bezbarwnych kuleczek pigmentu powinny być w mniejszym stopniu przeznaczone do rozpłodu. Przede wszystkim należy unikać łączenia ze sobą dwóch gołębi ze szklanymi oczami. W uzupełnieniu należy jeszcze powiedzieć, że wszystkie gołębie w pierwszych miesiącach ich życia mają ciemne oczy. Dzieje się to tak dlatego, że w początkowej fazie czarny pigment naczyniówki leży rozłożony w całej tkance tęczówki. Dopiero w dalszej fazie rozwoju owe czarne komórki pigmentu wycofują się na tylną stronę tęczówki, a na ich miejsce do tkanki w górnej warstwie tęczówki wchodzą żółte komórki pigmentu, które mocno się rozdzielając coraz bardziej zakrywają na tylnej ściance znajdujące się ciemne kolory. Niezakryte pigmentem części naczyniówki wokół źrenicy tworzą ten tzw. pierścień wartościowy. Theodor Bax powiada, że dla dzisiejszego naszego gołębia oprócz dobrej budowy dużą, a nawet decydującą rolę odgrywa oko gołębia. Oko jest odzwierciedleniem serca. Bax wykazał, jak powinny wyglądać poszczególne ubarwienia oka u dobrego gołębia oraz wykazał, jak powinien się przedstawiać ten tzw. pierścień wartościowy. Przyznaje jednak, że małowartościowy gołąb może również posiadać to najlepiej ubarwione oko. A więc niekoniecznie dobre ubarwione oko jest znamieniem dobrego gołębia. Mówi, że należy strzec się gołębi o zbyt szerokim pierścieniu wartościowym, czyżby z tego powodu, że przy zawężonej płaszczyźnie tęczówki zachodzi tam mniej ukrwienie wokół i gołąb staje się gorszym. Dalej Bax mówi, że bardzo dobrą oznaką wokół jest, gdy zewnętrzny krąg pierścień ubarwienia oka mocno nasycony pigmentem nakłada się na wewnętrzny krąg pierścień i po prostu go wypiera. Czyżby dlatego, że wtedy następuje daleko lepsze ukrwienie oka na skutek większej ilości naczyń krwionośnych znajdujących się w górnej płaszczyźnie tęczówki. Nie można też pominąć faktu, że geny, które decydują o całości gołębia, a także o jego zaletach, nie tylko współdziałają ze sobą, ale też mogą także w sprzężony sposób występować. I występują. I to dla hodowcy jest bardzo ważnym, bo w połączeniu z jakąś na zewnątrz występującą cechą i łatwo dostrzegalną cechą możesz zauważyć inną cechę mniej uchwytną, ale za to
daleko ważniejszą w sprawach lotowych jak dobra orientacja, wytrwałość w locie, przywiązanie do gniazda i wola powrotu do domu, a która sprzężona jest cechą zewnętrzną. Znając takie sprawy, można po prostu śledzić i wyszukiwać u swoich gołębi pocztowych takie powiązania faktów dziedziczenia. Często bywa tak, że hodowca, nie znając sensu swego działania, ale na skutek skrupulatnych obserwacji instynktownie uchwycił pewne zewnętrzne cechy w swoim stadzie gołębi i to takie, które ściśle powiązane ze zdolnością lotową jego gołębi. Niejeden wybitny hodowca wymiarkował takie powiązania i skrzętnie korzystał z nich wartości. Także ta teoria oczu Baxa i jego badania nad pierścieniem wartościowym moim zdaniem są niczym innym jak szukaniem za pewnymi, często trudnymi do rozpoznania zewnętrznymi cechami, które sprzężone są z określonymi cechami dotyczącymi zdolności lotowej. Jest to szukanie za takimi cechami, które łącznie z zewnętrznymi cechami oka albo też jakiegoś szczególnego pióra lub koloru zlokalizowane są na tym samym chromosomie, a potem razem z tą zewnętrzną cechą przekazywane w dziedziczeniu. Można więc powiedzieć, że określone przez Baxa struktury oczu miały powiązanie ze zdolnościami do lotu, ale przede wszystkim u jego gołębi. To, co było u Baxa, wcale nie musi występować na innych gołębnikach. Bax, proponując łączenie gołębi według kolorów oczu, opierał to na swoim ugruntowanym i wyselekcjonowanym szczepie gołębi. Bax przyznaje, że różne inne zewnętrzne cechy mogą również być drogowskazem do ujawnienia się innych ważnych cech wewnętrznych. Równocześnie Bax mówi, że trudno jest połączyć gołębie na obcym gołębniku, na którym nie zna się pochodzenia gołębi i gdzie gołębie pochodzą z różnych gołębników. A dalej mówi, że przy łączeniu gołębi w pary według kolorów oczu musi się brać pod uwagę także właściwości i kolory oczu rodziców i dziadków oraz że będą występowały trudności u hodowców, którzy nie znają swojego szczepu gołębi. A więc sposoby łączenia gołębi według kolorów oczu nie mogą stanowić recepty dla wszystkich gołębników. Zasługą Baxa jest, że wykazał, że mogą być powiązane pomiędzy strukturą oka i dobrymi właściwościami lotnymi gołębia, ale z pytajnikiem, czy we wszystkich przypadkach i u wszystkich gołębi. Także tyle o teorii oka. Także co do tych markerów, to mogę powiedzieć z własnego może doświadczenia, czy z opowieści hodowców. Często hodowcy sobie cenią na przykład jakieś piórko w skrzydle, czy jakieś piórko na głowie, czy jakieś małe białą plamkę i to są jakby takie markery, że gołębie, które to mają z danej rodziny, z danego szczepu dobrze lecą, osiągają dobre wyniki, bo może to być taki marker genetyczny, że jakiś coś powiązanego, że jeśli te piórko jest, to jest to sprzężona cecha z jakąś inną, która odpowiada za to, że ten gołąb dobrze leci i to po prostu dobrzy obserwatorzy, hodowcy, znając swoją rasę gołębi, swój szczep, swoją rodzinę, wypatrowują właśnie takich cech, że wtedy gołąb dobrze leci. Dla prostego hodowcy ważne, że leci i że te gołębie mają być piórko, a to może czysto wynikać z genetyki, że to jest cecha sprzężona. Tak samo jak właśnie tu z teorią oka okazuje się, że może być tak, że są jakieś cechy wokół, które jeśli dane gołębie posiadają, to dany szczep, dana rodzina leci i jednym się sprawdza teoria oka, mówią, że w nią wierzą, bo ich gołębie posiadając te cechy wokół lotują, inni nie zwracają na to uwagi, choć jak tu wspomniano z artykule, który przedstawiłem, większość gołębi dalekodystansowych z jakiegoś powodu ma te oczy bardziej wybarwione, pigmentowane. Zresztą tu parę gołębi właśnie długodystansowych, takich właśnie sprawdzonych szczepów, nie tylko z nazwy, z rasy, ale faktycznie lotowanych, czyli sprawdzonych przez profesora Kosza w lotach dalekodystansowych z wynikami, które posiadam, jakby przedstawię. To samo było właśnie na hodowli jeszcze, jak zlotowałem z ojcem, rasa Gryt. Tam gołębie nakrapiane, które miały białe piórko, czyli pstre czy szeki, były świetne w rozpłodzie i w lotach. To też był taki marker właśnie, że to były gołębie pstre.
U tatka Lacha były gołąbki szali, które znowu super płodziły. Jeśli się szali trafił, to był super rozpłodowcem. Podobnie rude, które posiadam, wywodzące się z gołębi dawniej Norberta Kołodzieja. On też szukał pewnych cech wokół. Takie brązowe oczy, jeśli miały te gołębie i rudy kolor, to wtedy te gołąbki były przeznaczane do rozpłodu, więc po latach, jeśli ktoś ma jakieś gołębie, to kieruje się jakimiś tam cechami i te cechy w jednej hodowli, które się mogą sprawdzać, może się okazać, że w innej się nie sprawdzają i chyba najważniejszą rzeczą jest tutaj systematyczność, tak jak zresztą we wszystkim w hodowli, i w metodzie lotowania, i w karmieniu. Gołębie się przystosowują do metody, jaką stosujemy. Wiele metod prowadzi do sukcesu, więc tej 100% albo nikt nie odkrył, albo też ciężko zweryfikować, która to jest ta 100% metoda prowadząca do sukcesu. No i wbrew teorii oka, nie paruj szklanego ze szklanym. U mnie szaleniec, oko szklane, szalona, oko szklane, sparowane razem, wydały super materiał, więc odnośnie właśnie teorii oka, że nie powinno się parować dwóch gołębi szklanych, okazuje się, że u mnie moje najlepsze gołębie zostały wychowane po parze gołębi szklane, oko na szklane, czyli glas na glas. No i być tu mądry z wszelkimi teoriami i praktykami właśnie. Tak to niestety też w życiu czasami wychodzi, że są odstępstwa od tych teorii, a lista konkursowa pokazuje, kto miał rację. I tutaj wyhodowanie dobrych gołębi, ale później też i lotowanie nimi, żeby wykorzystać ich walory, ma kolosalne znaczenie. No i teraz co do teorii oka ze względów praktycznych, tutaj jest moja 901 z super szczepu, ponieważ jej ojciec to generał 1726 Tadeusza Pałki, czyli jeden z najlepszych lub najlepszy rozpłodowiec u Tadeusza Pałki. To jest samiczka 09 rocznik, więc ma obecnie 15 lat, babcia gołębnika, która w zeszłym roku jeszcze znosiła jajeczka. W tym roku na razie jeszcze nie była sparowana, czekam aż będzie cieplej, żeby puścić ją do samczyka. Wiadomo, mam swój wiek i mało prawdopodobne, żeby zniosła w tym roku jeszcze jajka, ale zobaczymy. Ale chodzi o to, że wywodzi się z super gołębi z generała z 1726 do roku 2009. Dzieci zrobiły 50 razy pierwszy konkurs, bo Tadeusz Pałka to miał policzone, czyli jej rodzeństwo do roku 09 zrobiło ponad 50 pierwszych konkursów. Także to świadczy o jakości tej samiczki. Ona z kilkoma samczykami wydała mi super potomstwo i mam bardzo wiele jej dzieci, wnuków, i to o tyle, o ile Tadeusz Pałka jest kojarzony ze sprintem, to ta samiczka parowana na gołębie sztola wydała mi gołąbki, które wspaniale leciały, także 700. Co do teorii oka, no jest to glazerka, dla mnie piękne oko, ma pierścień wartościowy, ma wszystko, co powinno wokół według mnie być. Budowa super, samo to, że tyle lat niesie jajka, żywotność, to też jest bardzo dobra cecha. Jej dzieci łączę z dziećmi szaleńca, takie podwójne wnuki, ponieważ super mi to wychodzi. Ona jest glazera, szaleniec jest glazer, także tutaj z oczy
z oczy szklanych. Zdjęcie generała jest gdzieś tam, jakie ma oko, a jej oko, zaraz tu postaram się bliżej pokazać. Jeśli chodzi o jej oko, wywodzi się z gołębi, które są wspaniałymi rozpłodowcami, a sama w rozpłodzie też pokazała swoją klasę, więc można starać się zobaczyć. O. Tu z kolei pozwoliłem sobie wyciągnąć moją szaloną, moją wybitną samicę rozpłodową, bo to jest mama większości dzieci szaleńca, była z nim sparowana. Także jeśli chodzi o nią, to w sumie też można by powiedzieć, ona super lotowała, robiła szybkie konkursy, a na ostatnim ciężkim locie zaginęła i chyba przyleciała po miesiącu po lotach, miesiąc po lotach, czy nawet na wiosnę. W każdym bądź razie ona zginęła na lotach młodych, później wróciła, ale zanim zginęła, to te konkursy miała wybitnie szybkie. No i trafiła do rozpłodu, właściwie pierwsze parowanie z szaleńcem, czy przypadkowe, czy celowe, nie pamiętam. No tak się złożyło, że po prostu została sparowana z szaleńcem. Przypadkowe to nie było, bo ona miała te szybkie konkursy, ale jakby intuicyjne tak się udało. Poszła do szaleńca i okazała się super gołębiem rozpłodowym. W następnych latach była parowana jeszcze z Rudym 207, z którym też wydała super materiał, bo są jej dzieci i synowie i córki z Rudego 207 na rozpłodzie i też super płodzą. Właśnie wydały samiczki, co jako roczne miała 10 konkursów, 9 konkursów. Także jest babcią wielu wybitnych gołębi, czyli matką wielu wybitnych gołębi rozpłodowych. Jest matką mojej 13, matką 5, matką 1366, no i wszystkich tych dzieci, które są obecnie w rozpłodzie po szaleńcu. Co do oka, to było parowanie szaleniec, glazer razy szalona ona. Odnośnie tego pytań, to tutaj ją trzymam w ręce, także nadal jest na gołębniku. Druga po 901, czy pierwsza, trudno powiedzieć, samica rozpłodowa, także to jest podstawa hodowli, jeśli chodzi o samice. Jeszcze do kolekcji jest stara ruda sztolka, teraz pokażę jej oczko. Także ona wydała super, na pewno dużo super u mnie gołębi. Co do oka, na ile to oko jest rozpłodowe, mi się jej oko wybitnie podoba. Także z praktycznego punktu widzenia, jak to moje najlepsze gołębie rozpłodowe, jakie te oczy mają.
Samiczka ma 12 lat, o tym należy pamiętać. Kolejna samica rozpłodowa. Samiczka 13 rocznik. Stara ruda. Matka gołębnika pod kątem rudych. Ona sama była lotowana. W ostatnim sezonie lotowania zdobyła 10 konkursów, w tym pierwszy konkurs takiej ciężkiej, wymagającej 800, 750, 740, no 700 plus. Także wybitna samica lotowa koloru rudego. Teraz aktualnie to jest rocznik 13, czyli ma 11 lat. Jedne jajka je odebrałem, teraz samczyk goni ją na drugie i akurat jest ciekawie sparowana, bo ma samczyka z długiego dystansu, co zresztą pokażę go pod kątem właśnie oczu długiego dystansu, ale wracając do niej, ruda sztolka, córka starej rudej, jest córka starej sztolki i rudego. Pokażę od niej oczko od tej samiczki. A więc zaprezentuję tutaj odnośnie tego, co też w artykule było, gołąbka z linii długodystansowej. W rodowodzie musiałbym spojrzeć, ale tak, on jest, jego siostra była najlepszym narodowym gołębiem rankingu PIPA w long distance. Jego ojciec, wychowany z inbredu, super gołąb rozpłodowy. Także jest to wybitna linia gołębi dalekodystansowych. U mnie oczywiście on był nielotowany, sprowadzony do rozpłodu, ale jego rodzice, jego rodzeństwo lotowane i wygrywa loty narodowe. Gołąb na długi dystans, więc pokażę jego oko. Takie ostre, wybarwione. No i on jest w parze ze starą rudą, ponieważ ruda u mnie też robiła maratony. Kolejna samiczka z długiego dystansu. To jest bardzo blisko spokrewnione właśnie z tym samczykiem, co prezentowałem, od tego samego hodowcy. Jej ojciec był drugim lotnikiem Belgii w rankingu PIPy z lotu Perpignan, 1100 km. Także taka zgrabniutka samiczka z tej rodziny ekstra długodystansowej. No i pokażę tutaj oczko, gołąbek, o, drobne nóżki, ładnie ułożony, plecka, wszystko są takie ułożone gołąbki, bardzo ładne, średniej wielkości i wspaniałe oko. A tutaj chciałem pokazać oczko.
To jest hodowli długodystansowej z gołębi długodystansowych. O. Widać jakie brązy. Oj, nie wyrywaj się, nie chcesz pokazać. Ostrość, żeby złapało. O, jakie brązy są w tym oku. No i można by dużo pokazywać. Na koniec pokażę Wam szaleńca. Innym razem kolejne gołębie z rozpłodu. Może coś tam opowiadam więcej tych długodystansowych i tak dalej, ale każdy zawsze pyta, że nie pokazałem szaleńca, że szaleniec nie żyje czy coś. Szaleniec żyje, ma się dobrze. Jest rozmnażany. Oto mój szaleniec. Mój wybitny samiec rozpłodowy. Pokażę jego oczko. Tak wygląda oko szaleńca. Znawcy się już mogą wypowiadać. Powiem tak, wydaje mi się, że super pasuje do szalonej, bo na te oko ma jeszcze ciemniejsze, ale pierścień, o, to jest oko szaleńca. Widać. I tyle, na tym zakończę dzisiejszy odcinek. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Dajcie łapkę w górę, wtedy będę wiedział, że filmik Wam się podoba, a subskrypcja pozwoli nie przegapić Wam kolejnych filmów. Pozdrawiam serdecznie. Dobry lot.